Cześć! Witaj w Nowym Jorku. Dzisiaj spotykam się z przewodnikiem po Nowym Jorku, który opowie nam, skąd wziął się Dzień Kobiet. Zapraszam serdecznie. Polka w Ameryce. Cześć. Cześć Gabrielu. Dzień Powiedz mi, dobry. gdzie jesteśmy. Tu jest ważne miejsce w Nowym Jorku w sumie. Opowiedz mi troszkę o tym Dniu Kobiet. O, słuchajcie, więc ten Dzień Kobiet to jest jedna z takich okazji, takich jednych świąt, które w Stanach Zjednoczonych zostały trochę zapomniane, mimo tego, że narodziło się w Stanach Zjednoczonych. I o tym, jak się narodziło, to już za chwilę. Natomiast my jesteśmy na Greenwich Village. Greenwich Village to jest taka centralna część Manhattanu, która do mniej więcej początku XX wieku była jedną z najbardziej prestiżowych części Nowego Jorku. Natomiast na początku XX wieku coś się stało. Co się stało? No cóż, okazało się, że bogaci ludzie uciekli, uciekli na bardziej w okolicy Central Parku, no i w tym terenie, w którym jesteśmy, powstały pierwsze fabryki. Takie fabryki, których wcześniej nie było, no bo to był początek, właściwie końcówka XIX wieku, początek XX wieku, kiedy powstały pierwsze takie manufaktury, w których zatrudniono kobiety. Wcześniej pracowali tylko mężczyźni, w sensie w fabrykach, manufakturach, a kobiety siedziały w domach. Natomiast to był taki początek, wielka zmiana, że kobiety poszły do pracy. No i w tych fabrykach szyły, nie tylko szyby, ale akurat w tej części miasta szyły. I w takim budynku, który tu widać na rogu, nazywał się Brown Building, mieściła się szwalnia, która zatrudniała bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet. Tak naprawdę nikt nie wie, ile dokładnie. Mówi się, że może było ich 500, a może 520, może 630. Tak naprawdę nikt nie wie. Mieściła się na 3 piętrach, na 3 ostatnich piętrach tego budynku i był tam kompletny harmider. Było praktycznie, nie było słychać tego, co mówi osoba, która jest obok, ponieważ było tak głośno. A co ważniejsze, w tymże budynku nie zapewniano żadnych przepisów, nie spełniano żadnych przepisów bezpieczeństwa. I z tego powodu w 1909 roku zaczęły się protesty względem nieprzestrzegania tych przepisów. Te protesty się ciągnęły, one były na małą skalę, one były praktycznie co kilka tygodni, później największe odbyły się na początku marca. Koniec końców, 21 marca wydarzyła się wielka tragedia, której nikt do tej pory nie widział w Nowym Jorku i tak naprawdę w całych Stanach Zjednoczonych. Otóż wybuchł pożar. Pożary w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w dużych miastach, były normą i paliło się wiele znanych budynków, ale ten był wyjątkowy, ponieważ w tej szwalni z okien skakały dziewczyny, pracownice szwalni, które miały zwykle mniej więcej pomiędzy 8-16 lat i 146 z tych dziewczynek, młodych kobiet zginęło po prostu skacząc z okien. Było to bardzo dramatyczne. Te zdjęcia po tym pożarze wstrząsnęły opinią społeczną, doprowadziło to do masowych protestów, do prowadzenia też regulacji, a dopiero za parę lat po tym, jak właściciel tego budynku przegrał w sądzie. Wyobraźcie sobie, że właściciel budynku po tej tragedii chciał powiedzieć, że to nie jest jego wina, że dziewczyny mogły w tym momencie się wydostać w inny sposób, że mogły zejść po oknie albo coś w tym stylu. Bynajmniej zapłacił $400 każdej rodzinie, każdej dziewczynki, co w dzisiejszych czasach około $11,000. Ale wracamy do Dnia Kobiet. To był czas, kiedy kobiety były naprawdę w fatalnej pozycji, ponieważ zarabiały mało, były dużo gorzej opłacane niż mężczyźni. Przy okazji były wykorzystywane, nieszanowane. A więc narodziło się kilka takich organizacji, które miały bronić praw kobiet. Na początku było ich tak naprawdę bardzo mało. Później natomiast ten ruch, żeby pomóc kobietom w tych miejscach pracy, się wzmocnił dzięki temu, że pojawiło się kilka bogatych aktywistek. Wśród najsłynniejsza z nich Cornelia Vanderbilt, która namawiała, żeby jednak tym kobietom pomóc w miejscu pracy. No i narodził się pomysł stworzenia takiego specjalnego dnia, który będzie Dniem Kobiet. Jakkolwiek to brzmi, jeden dzień w ciągu roku, no ale chyba ten jeden lepszy niż tak naprawdę... Każdy dzień jest Dniem Kobiet. No tak. Więc w tej sytuacji tak naprawdę powstał ten Dzień Kobiet. Tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak to się stało, że został wybrany 8 marca. Były to różne koncepcje.
Jedna z koncepcji, o której znalazłem informacje w Muzeum Historii Nowego Jorku, jest taka, że wszystko zaczęło się od sklepu, który znajdował się na końcu ulicy, w której jesteśmy. Nazywał się Iron Palace i ten Iron Palace miał, to był taki duży sklep, taki mall handlowy. Jeden z pierwszych, które w ogóle były na Nowym Jorku. I taka ciekawostka jest, właściciel tego sklepu później założył Macy's. O proszę. A co później się stało w tym samym roku? Utonął na Titanicu. No, To jest historyczna postać w takim razie. absolutnie. Także to właśnie w tym momencie jest ciekawostka, natomiast Czyli on zaczął jakby sprzedawać... i potomkowie, to znaczy, prawda, bo on zginął, no ale tak. bynajmniej po prostu potomkowie padli na pomysł, że wykorzystać może tą okazję, prawda, wydarzenie Święto Kobiet z komercyjnym, prawda, podejściem w ogóle do sprawy i w ten sposób właśnie no, stworzyć oficjalną datę, wykreować prawdziwe święto i zrobić sobie komercyjne wydarzenie. Także pierwsze Święto Kobiet tak naprawdę oficjalnie to było sponsorowane, organizowane przez różne organizacje kobiece, ale również i przez rodzinę stewardów, ponieważ miała w tym interes. Natomiast tak, te pierwsze, nie byłoby w tym momencie, to święto by tak naprawdę nie stało się wielkim świętem, nie byłoby w tym momencie celebrowane w Nowym Jorku taką skalę, przynajmniej przez pierwsze do lat właściwie 30. Wielkiej Recesji było mocno celebrowane, gdyby nie to wydarzenie po prostu, które było w Brown Building. No i wiecie, te dziewczyny, które skoczyły w wyniku tego pożaru, który nie udało się wydostać, ta śmierć na szczęście nie była zupełnie zmarnowana, ponieważ prowadzono po tym wydarzeniu przepisy BHP, prowadzono reguły, prowadzono wiele innych takich restrykcji dla właścicieli biznesów, żeby zadbali po prostu o bezpieczeństwo, więc przynajmniej to. No ale to już jest materialna historia. Tam dzieci też pracowały, nie było ograniczeń wiekowych jeszcze wtedy. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, że tamtego czasu, jeżeli w tym momencie właściciel miał na przykład pomysł, żeby skrawki jakichś ubrań, jakieś nici, coś w tym stylu, nie było żadnego ograniczenia wiekowego, czyli dzieci nawet 4-letnie potrafiły pracować w takich fabrykach. No i co się stało po tym właśnie wydarzeniu, wprowadzono też zasadę, że dopiero w tym momencie będzie 14 lat, czyli był to olbrzymi postęp generalnie, jeżeli chodzi o kwestię przepisów, no bo to nie było pierwsze miejsce, które prowadziło taką regułę gry, ale jedno z pierwszych państw na świecie, które prowadziło tą regułę, że ma być 14 lat, co będzie naprawdę wielką reformą. Więc de facto można powiedzieć, że Dzień Kobiet rozpoczął się tutaj w Nowym Jorku od tragedii się tak naprawdę zaczęło, tak? Spowodowało to nasilenie tych poglądów. I tak i nie. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że kobiety zaczęły pracować, zaczęły walczyć o swoje prawa i od tego, że nie zapewniono tym pracującym kobietom odpowiednich warunków, co spowodowało protest, co spowodowało to niezadowolenie. No, a kobiety rządzą światem, tak? Oj tak. Więc to jest konsekwencja wielu czynników, ale na pewno to wydarzenie 25 marca 1911 roku z Brown Building wpłynęło na to i na pewno zapewniło to miejsce w historii jaką ważną datę i też jakby wpłynęło na to, jak spostrzega się w ogóle ten Dzień Kobiet po prostu w Stanach Zjednoczonych. Jak się spostrzegało. No nic, w takim razie życzymy wszystkim paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Wszystkiego najlepszego. I dziękujemy za odwiedzenie z nami Nowego Jorku i zapraszamy na mój kanał, na stronę Gabriela. Zapraszamy do Nowego Jorku. Zapraszamy na przewodnik USA. Do zobaczenia.